Dzień dobry. Moi drodzy, ze smutkiem pożegnaliśmy niedzielę i to jest naprawdę niedobra wiadomość, ale dobra wiadomość jest taka, że skoro jest poniedziałek, to już za 7 dni będzie kolejna niedziela, a to znaczy, że trzeba po prostu z entuzjazmem zakrzyknąć: kochani, witam Was najserdeczniej w poniedziałek, w najlepszy dzień tygodnia, oczywiście poniedzieli. Witam Was w kolejnym tygodniu naszych spotkań porannych. Bardzo się cieszę, że kolejnego poranka ośmielacie się posłuchać czegoś, co Was zmotywuje do życia, a jeżeli to nie jest poranek, to Was zmotywuje do czegokolwiek w życiu, tego momentu, w którym tego słuchacie. Tak czy siak, bardzo się cieszę, że jesteśmy i że możemy coś sensownego zrobić. Kochani, na początek oczywiście, tak jak zawsze, filmik rozbudzająco zabawowy. Tak jak sobie czasem myślę o tych takich wpadkach dziecięcych, nie, z których my się śmiejemy, nie, że dzieci są takie nieporadne, oczywiście urocze, bo urocze, ale nieporadne. Kochani, jakby ja mam wrażenie, że się nic nie zmieniło, nie? To nie jest tak, że my już tacy nie jesteśmy, tylko to już nie jest takie urocze, jak było kiedyś. Zobaczcie tego malca, bo ten jest bardzo uroczy. Tak sobie myślę, że w dorosłym życiu naprawdę nic się nie zmienia. My tak samo się pakujemy w kłopoty, nie spodziewając się w ogóle, że się przecież wpakujemy. I nie ma takiego człowieka na ziemi, który by, nie wiem, w pewnym momencie życia przestał się w kłopoty pakować. W sensie ja przynajmniej nie znam takiego człowieka. Ja to im jestem starszy, tym się więcej kłopotów wpakuję i tym więcej, że tak powiem, sam sobie jestem winien różnych wtop, które się w moim życiu wydarzają. Dlaczego ten filmik? Oczywiście dlatego, że będzie dzisiaj cytat z tym związany, czyli całkowicie z tym niezwiązany, ale będziemy udawać, że jest z tym związany. Jaki to będzie cytat? Już Wam mówię. Śmiej się z samego siebie. Będziesz mieć ubaw do końca życia. Moi drodzy, nie mam pojęcia, kto jest autorem tego zdania. Ja to zdanie znam od ojca Joachima Badeniego, ale on raczej nie jest autorem tego. Nawet sam kiedyś mówił, że też to gdzieś u kogoś słyszał. Próbowałem w internetach znaleźć, kto to wymyślił. Jeżeli ktoś wie, może kto jest jakimś takim początkiem tego zdania, chociaż że przepraszam, że to zdanie po prostu od początku świata funkcjonuje. Bo to jest jedno z najważniejszych zdań w ogóle ever i dlatego chciałbym, żebyśmy ten tydzień, który zaczynamy, zaczęli właśnie od tego. Kochani, wiecie już, bo mówiłem to już w wielu odcinkach, jednym z moich najważniejszych motto życiowych, jeżeli chodzi o mnie samego, to jest dystans. Dystans do siebie, dystans do własnych porażek, dystans do własnych głupot, dystans do własnej żenady, dystans do tego, że jesteśmy po prostu momentami tak okropnie po prostu żenujący, że to się w głowie nie mieści, ale to nie jest powód do rozpaczy i tragedii, tylko do uśmiechu. Kochani, oczywiście, że są takie rzeczy w naszym życiu, w których nie ma powodu do śmiechu. Są takie nasze wady, takie słabości, takie upadki, których no rzeczywiście nie ma się z czego śmiać. Ale ośmielam się powiedzieć, że takich rzeczy jest po prostu 2%, takich mega poważnych. Natomiast z całej reszty trzeba się po prostu śmiać. Dla mnie wyznacznikiem człowieka, który żyje naprawdę i człowieka też, nawet nie o to chodzi, nie, człowieka, który jest wypełniony Bogiem, jest to, że on ma poczucie humoru, szczególnie względem siebie. W sensie nie chodzi mi o to, że to jest ktoś, kto ze wszystkich naokoło leje. Nie, to może być też w ogóle bardzo niesympatyczny. Tylko jakby podstawą jest dystans i poczucie humoru względem siebie, do własnych myśli, do własnych przekonań, do własnej mądrości, po prostu nieskończonej i w ogóle tam do tego wszystkiego własnego. Kochani, chciałbym, żebyście ten tydzień rozpoczęli od właśnie tego, od uśmiechu. Jeżeli coś Wam się totalnie rozsypuje, jeżeli Wam się coś totalnie po prostu zawala, jeżeli już po prostu nie możecie, to zanim zaczniecie rozpaczać, zanim zaczniecie po prostu, nie wiem, krzyczeć do Boga, dlaczego ja istnieję, no są takie momenty, kiedy trzeba tak krzyczeć, ale zanim to wszystko, to weźcie się po prostu roześmiejcie z tego wszystkiego. I mówię, tu nie chodzi o obojętność, o lekceważenie trudnych spraw. Nie. Tylko my strasznie potrzebujemy humoru i dystansu. I w ogóle w takich mądrościach życiowych to jest jedna z najważniejszych mądrości. Ktoś kiedyś tak bardzo ładnie powiedział, też nie mam pojęcia kto, że szatan nie ma absolutnie poczucia humoru. On się na tym w ogóle nie zna. I rzeczą, która szatana najbardziej odpędza od człowieka, to jest właśnie to, kiedy człowiek się śmieje z szatana. Nie wiem, czy zauważyliście, my chrześcijanie, nie mówię, że wszyscy, ale jest jakiś taki nurt w chrześcijaństwie, takich straszaków, takich, którzy się boją szatana, zagrożeń duchowych i tak dalej. Uwaga, wiem, zaraz będzie cała tu w ogóle fala teraz różnych upomnień ojca Adama. Nie chodzi mi o to, że nie ma zagrożeń duchowych. Nie chodzi mi o to, że nie ma poważnych spraw na świecie. Ale śmiejcie się z tego, to szatan z 3/4 tych wszystkich rzeczy ucieka.
pięknie. Dlatego, że jak on widzi uśmiech, to nie ma bidak pojęcia, co robić, bo on się nie potrafi uśmiechać, jest tak bardzo nieszczęśliwy. Więc uśmiechnijcie się dzisiaj. Zadanie na dzisiaj jest tylko jedno. Gęba uśmiechnięta, a im bardziej nie masz powodu do tego śmiechu, to tym bardziej się uśmiechnij. Niech dzisiaj patrzą na ciebie po prostu w tramwaju, w robocie, w sklepie, co ten głupek chodzi, tak się śmieje. No właśnie o to chodzi. I zobaczysz, że połowa tych strachów, połowa tych szatańskich pomysłów, połowa rzeczy po prostu odejdzie, dlatego że śmiech zabija te rzeczy. Że nie wszystkie? No pewnie, że nie wszystkie. Ale w ogóle fajnie byłoby chociaż część załatwić, nie? A jest taki bardzo prosty sposób. Śmiej się sam z siebie, a będziesz mieć do końca życia nieustanny ubaw. Genialne zdanie. Z tym dzisiaj pochodźmy. Matko, poniedziałek, a jestem już taki podjarany. Co będzie jutro? Oczywiście to jutro będzie za 5 minut, bo będę to wszystko nagrywał naraz, bo ja to nagrywam naraz, bo wiecie, że mnie ciągle nie ma, więc nagrywam wam do przodu, ale będziemy udawać, że jest jutro. Więc dobrze, bo jest jakaś energia. Widzimy się jutro, 6 rano, mam nadzieję. Tymczasem miejcie najlepszy dzień. Do zobaczenia, błogosławię z Bogiem, pozdrawiam. Pa! O, ciekawe.